dzisiejszym odcinku. Kto ci w ogóle dał prawo jazdy? Mam już dość tych wszystkich stłuczek, wypadków, dzwonów. Finałowy przekręt stulecia. Dagmara, to już nie są żarty. Idź na policję. Musicie go powstrzymać. Do zobaczenia. Do widzenia. To dla ciebie. Nikt jeszcze czegoś takiego dla mnie nie zrobił. Dziękuję. Zaczęłam się nawet zastanawiać, żeby drugi raz wyjść za mąż. Niech pani tego nie robi. Czy ojcem tego dziecka jest Sebastian? Wydaje mi się, że pani nie zna własnej córki. Wiem, że mnie zdradzasz z tą dziwką Wiolą, Rysiek. W niewielkiej miejscowości pod Warszawą dwaj przyjaciele, Ryszard Wrzosek i Wojtek Majewski, prowadzą od lat warsztat samochodowy. Wspólnie wychowali się w domu dziecka i pozostają przyjaciółmi do dziś. Ich żony, Elżbieta i Jolanta, właśnie otworzyły swój biznes. Salon urody to ich nadzieja na sukces i niezależność. Zaskakujące koleje losu, kapryśni klienci i nietypowe zdarzenia to codzienność, z którą muszą się zmierzyć. Kto ci w ogóle dał prawo jazdy? Nie przypominam sobie, żebyśmy przechodzili na ty. Sam jesteś winny, baranie, bo się wpychałeś przede mną. Tak. O, ten pan może to potwierdzić. Świetnie, mamy świadka. Panowie, zaraz, jakiego świadka? Ja nic nie widziałem, no usłyszałem huk, jak spojrzałem, to już było po sprawie, no. No jak to pan nie widział? No ślepy pan był? O, widzi pan jaki pieniarz? Sam jesteś pieniarz, złama się. Panowie, Po co zaraz tak ostro? panowie, uspokójcie się, Ja wszystko uspokójcie widziałam. się. Ten pan ma rację. Licz się ze słowami bydlaku. A skąd niby pani to wie? Pracuję w spożywczaku naprzeciwko. Wszystko widziałam przez okno. Przyszłam sprawdzić, czy coś nie pomóc. No nie pomogła pani, przynajmniej mi. A co konkretnie pani widziała? Ten pan jechał główną, a pan mu nie ustąpił pierwszeństwa. No i świetnie. Mamy świadka. Dzwonię po policję. Zaraz, może się dogadamy jakoś. No jak jakoś? Pan widzi, jak pan mi furę skasował? Nie wygląda to najlepiej. Błotnik trzeba zrobić, reflektor. Chłodnica przesunięta, a jeszcze nie wiadomo, co w środku. No widzi pan? Spokojnie, wszystko pokryje moje ubezpieczenie. A wie pan, nie wiem, czy ubezpieczenie, samochód jest już leciwy, no. Może czas zmienić na lepszy model, nie? Wie pan, pierwszy samochód. Mam sentyment. A, rozumiem pana. Wie pan, niech pan przyjedzie do nas do warsztatu. Wyklepiemy, zrobimy na tip-top. A to pan jest mechanikiem? Tak, pracuję tutaj niedaleko, na Słonecznej. To może faktycznie zaraz podjadę. No, tylko dzisiaj mam dzień wolny, ale niech pan się powoła na Majcherka, na Bronisława Majcherka. Dobra, bardzo dziękuję, bardzo panu dziękuję. Faceci obaj byli wkurzeni. Ja się im nie dziwię. No, kolizja drogowa to frustrująca sytuacja. Dobrze, że mieli świadka, który mógł coś powiedzieć. Inaczej trzeba byłoby wezwać policję. Odkąd Ryszard dowiedział się, że jego córka Mirella jest w ciąży, chciał z nią porozmawiać. Jednak wciąż nie było odpowiedniego momentu. Tato, a co ty tu robisz? Mirelka, chciałem z tobą porozmawiać o tym, co powiedział Sebastian. Jesteś w ciąży, tak? Nie chcę o tym rozmawiać. Rozumiem, ale może, nie wiem, mógłbym ci jakoś pomóc. Wiesz, że zawsze możesz na nas liczyć, córeczko. Wiem, Mama i ja zawsze będziemy cię wspierać. proszę cię, tylko nic jej nie mów. Wiesz, jaka ona jest? Wścieknie się. Tego nie wiesz. To twoja matka powinna wiedzieć. Proszę cię, tato, dla mnie to jest zbyt trudne. Ja najpierw sama chcę sobie jakoś to poukładać. Zachowaj to dla siebie, proszę. Dobrze, kochanie, nic nie powiem mamie. Ale powiedz mi, czy ojcem tego dziecka jest Sebastian? Tato, nie męcz mnie już. Moja córka jest w ciąży. Wciąż to do mnie nie docierało. Nie chciałem być wścibski, ale powinniśmy wiedzieć coś więcej na ten temat.
dobry. Dzień dobry. Byłam umówiona na 10. Tak, już na panią właśnie czekam. Proszę się rozebrać. O, wezmę kurteczkę. Tak. I zapraszam na fotel. Zapraszam. Co robimy? No, coś musimy tutaj kombinować. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Cała przyjemność po mojej stronie. Ależ pan szarmancki. Możemy się rozliczyć? Tak, oczywiście, zapraszam. O, Jezu. Nie mam portfela. Proszę spokojnie poszukać. Gdzie ja mam głowę? Musiał w domu zostać. Co ja teraz zrobię? Nie ma sprawy, rozliczymy się przy następnej wizycie. Naprawdę? Świetnie, dziękuję. Proszę się nie martwić. Mnie też się zdarza czasem czegoś zapomnieć. I jeszcze raz dziękuję. Należność ureguluję następnym razem. Dobrze. Dziękuję Tak bardzo. jest. Aj, to jest prawdziwy dżentelmen. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ależ proszę bardzo, no taki młody, a taki szarmancki. Na pewno będzie pani zadowolona z nowej fryzury. Mam nadzieję. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Pan Daniel był u nas kilkukrotnie i zawsze byłam pod wrażeniem jego manier. Takich mężczyzn już się teraz nie spotyka. Tymczasem 27-letni Marek Wieczorkowski, którego samochód ucierpiał w stłuczce, postanowił skorzystać z rady Bronka i przyjechał do warsztatu na Słoneczną. Dobry. Dzień dobry. Panowie, miałem kolizję. Pan Bronek mnie do was przysłał. Mówił, żeby się na niego powołać. Pan Bronek to nasza złota rączka. A, no to jak widać, klientami zajmuje się nawet w wolny dzień. Nic panu nie jest, bo widzę, że nos rozbity. Kto w panu leci? Nie, to nic takiego. Gorzej z samochodem. O, widzę. Sporo roboty tutaj się szykuje. No, bardzo bym panów prosił, żeby coś z tym jednak zrobić, bo dostałem go od ojca. On 2 lata później zmarł. To w zasadzie pamiątka. No tak, rozumiem. No, tylko jakiś idiota we mnie dzisiaj wjechał. Widzicie panowie, co narobił. Dobrze to nie wygląda. Sporo będzie pan musiał zainwestować. On jakiś łatany chyba, co? Wiele w życiu przeszedł. No, trochę przeszedł. Trochę. Tak jak mówiłem, bardzo mi na nim zależy. Przedstawia dla mnie wartość sentymentalną. Tam, sentyment. Bryka musi wyglądać. Ja tam bym się wstydził jeździć takim złomem. No jak pan uważa, no ale to naprawa będzie kosztować sporo pieniędzy. No tak, tylko to w zasadzie nieistotne, bo i tak wszystko pokryje ubezpieczenie tego pasona. No dobrze, to proszę do mnie jutro zadzwonić. Ja oszacuję pracę i powiem panu, ile ta naprawa będzie kosztować, no i jak długo potrwa. To ja zostawiam samochód w waszych rękach. Dzwoniamy się. Świetnie. Do widzenia. Do widzenia. Dawid, no to wjeżdżaj nim od razu tu. A ten pan Daniel to często tu przychodzi? Oj, chyba kroi się tu jakieś love story. Wpadł pani w oko. No, był tutaj kilka razy i zawsze robi na nas dobre wrażenie. Zawsze. Po prostu rzadko można teraz spotkać takiego dżentelmena. Pan Daniel to nie tylko dżentelmen, ale też wielki romantyk. A jeszcze jaki przystojny. Prawda? A mówią, że wygląd nie ma znaczenia. Raz to nawet zaczął wiersze nam recytować. Tak. Naprawdę? Mój mąż, to znaczy mój były mąż, był do bólu praktyczny. Zero wzniosłych uczuć. A z plotek wiem, że pan Daniel jest teraz wolny. Jakaś kobieta go rzuciła. No, złamane serce. Do tego stracił pracę. Tak, mówią, że był redaktorem w jakimś piśmie literackim i kolega go wygryzł. Podłożył mu świnię po prostu. Naprawdę? Tak. No popatrzcie. Ja myślałam, że to tylko u nas w korpo takie rzeczy się dzieją. Ojej.
Taki fajny facet i ma takiego pecha w życiu. Ewidentnie coś pomiędzy tą dwójką zaiskrzyło. Od razu było to widać. Przepraszam. O, dzień dobry. Nie sądziłam, że tak szybko się znowu zobaczymy. Byłem bardzo, bardzo ciekawy, jak będzie pani wyglądać w nowej fryzurze. No i nie pomyliłem się. Wygląda pani bosko. Dziękuję. Może jakaś kawa? Ja zapraszam. Ale przecież pan nie ma portfela. Tak, to znaczy zapraszam nie teraz, tak w ogóle. Może dziś wieczorem? Ma pani wolne? W sumie ostatnio mam same wolne wieczory. Taka piękna kobieta, nie wierzę. A jednak. No to może ja zajmę pani dzisiejszy wieczór. Proponuję wino. Będzie bardziej pasować na tę okazję. Białe, wytrawne Chablis. To moje ulubione. Skąd pan wiedział? Może czytam w pani myślach? No, jeśli tak, to pewnie pan wie, że teraz zaproponuję panu podwózkę. W którą stronę pan jedzie? Do centrum. No, rzeczywiście czyta pan w myślach. Jadę w tym samym kierunku. Świetnie, Chodźmy, zaparkowałam tuż za rogiem. świetnie. Po wizycie w warsztacie na Słonecznej Marek wrócił do domu. No dobrze, że jesteś, martwiłam się. Czym? Przecież mam wszystko pod kontrolą. Zrób mi lepiej kawy też. Napiłbym się. Najpierw cię opatrzę. Myślałam, że naprawdę oberwałeś. Wyjątkowy idiota mi się trafił. Ale na szczęście wszystko się dobrze skończyło. Tym razem. Przestań się zamartwiać, co, kotku? Nie spróbuję, ale mam już dość tych wszystkich stłuczek, wypadków, dzwonów. No, Ciągle autów naprawię. ale kaska leci. Nieźle to wymyśliłem, co? Aż dziw bierze, że tylu frajerów daje się na to nabrać. No bo trzeba wiedzieć, jak uderzyć. Inteligentnie, z głową. Tak, żeby facet potem myślał, że to wszystko jego wina. I jeszcze na koniec cię przepraszał. Ty to masz jednak łeb na karku. Wiesz co, cieszę się, że poznasz moich rodziców. Dzisiaj właśnie do nich dzwoniłam, że przyjedziemy ten weekend. Tylko, że wiesz, właśnie ja mam na ten weekend znów ustawiony dzwon. Znowu? Wiesz, Dagmara, łatwą kasę szybko się wydaje, a pieniążki to na drzewach nie rosną. Dobrze, tylko obiecaj, że będziesz na siebie uważał, okej? Luz. Tego samego wieczora Sylwia dała się zaprosić Danielowi na wino. Kobieta jest pod coraz większym wrażeniem młodego mężczyzny. Wyśmienite to wino. A z czerwonych co pan lubi? Pan? Myślałem, że jesteśmy już na ty. Przepraszam, co lubisz? Tylko Cabernet Sauvignon. Coś ci przeczytam. Przepraszam. Znowu czegoś zapomniałeś? Mam nadzieję, że nie. Twoje usta jak puchar. Sięgam po słodycz i zachłannie piję. Ach, co za rozkosz. Do tej pory nie znałem smaku miłości. Czyli to wiersz? Mój. Naprawdę? Ja też bardzo lubię poezję. W liceum sporo czytałam, jeszcze jak miałam więcej czasu. Praca w korporacji wyciska z ludzi romantyzm. To prawda. A jakich poetów lubisz? Dołczyńskiego, Poświatowską. Naprawdę? No to tak jak ja. Nawet cały ostatni numer poświęciłem Gałczyńskiemu, ale nie zdążyłem go wydać. Danielu,
Wiem, że masz problemy. Straciłeś pracę, prawda? Skąd wiesz? Fryzjerki mi powiedziały. Panie z Bella Ella są bardzo miłe, ale niepotrzebnie się wygadały. Nie, to ja pytałam. Wiem, że zwolnili cię z pracy. Może będę mogła jakoś pomóc. Jesteś wspaniała, ale poradzę sobie. Nie mam na razie żadnej konkretnej propozycji, ale popytam tu i tam. Jesteś cudowna, ale naprawdę to są przejściowe problemy. Wierzę, ale mimo wszystko popytam. Jesteś dla mnie zbyt dobra. Jak ja ci się odwdzięczę? Zaprosisz mnie jeszcze raz na wino? Bardzo chętnie. O Jezu, przepraszam, ale nie zdara ze mnie. No rzeczywiście, prawdziwy z ciebie poeta. Przepraszam, dzięki. W salonie Bella Ella mija kolejny dzień pracy. Panielu, burgund się skończył. O, Klaudunia, to trzeba domówić. Domów. No. Cześć, dziewczyny. Dzień dobry. Co ona tu robi? Dzień dobry, pani Wiolu, ale z tego co wiem, nie była pani na dzisiaj umówiona. No nie byłam, ale słuchajcie, drogie panie, musicie mi pomóc, ja dzisiaj muszę wyglądać na bóstwo. A co, jakaś sialantka się szykuje? Spotkanie biznesowe. No super. W pewnym wieku na jedno wychodzi, ale niestety nie mamy dzisiaj czasu. Trzeba było się jednak zapisać. Ale Klaudia jest wolna, to w tym czasie zrobimy jej paznokcie, ja poczekam. Okej? Zapraszam. A tak przy okazji zapytam, co tam u Mirelki, jak lekcje z Witerem? O, widzę, że plotki szybko się rozchodzą. No niestety nie wiem, czy coś z tego będzie. Mirelka sama nie wie, czego w życiu chce. Z tego co wiem, to Mirelka wcale nie chce zostać aktorką, ale pani ją do tego usilnie namawia. No, jestem jej matką i chyba wiem, co jest dla niej dobre, prawda? No, to wydaje mi się, że pani nie zna własnej córki. Co jest pani za matka? Wiola, tak nie można. Co chce pani przez to powiedzieć, pani Wiolu? No to, że z tego co widzę, to pani mąż jest jednak bardziej poinformowany. Proponuję rozmowę z nim. A może pani rozwinąć wątek? Niestety nie mam w naturze wtrącania się w cudze sprawy, więc tak jak mówiłam, proponuję porozmawiać z własnym mężem. Nie omieszkam, pani Wiolu. O, ten Klaudia. Ten? W pewnym momencie było gorąco. Ela i Viola za sobą nie przypadają, ale mogłyby się tutaj powstrzymać. W końcu słuchały tego nasze klientki. Ela nie może zapomnieć o tym, co powiedziała jej w salonie Viola. Wieczorem próbuje porozmawiać z mężem o Mirelli. Czy ty mnie w ogóle słuchasz? No, słucham. Oczywiście, że słucham. Mówiłaś coś o Wioli. No właśnie, o Wioli. Że Wiola mówiła, że Mirelka ma przede mną jakieś tajemnice. Czy ty coś o tym wiesz? Ja? A skąd miałbym wiedzieć? No mówiła, żebym porozmawiała z własnym mężem, czyli z tobą, tak? Nie, ja naprawdę nic nie wiem. Zresztą nie mam teraz czasu, bo muszę przejrzeć maile od klientów. Od klientów. No. Ty na pewno chcesz sobie kupić nowy motor. Ja już coś wiem na ten... Ela, czy ty musisz mnie tak zawsze kontrolować? Zaraz kontrolować, tak? Kontrolować. Ja chciałam tylko spojrzeć. Idę do sypialni, bo muszę popracować w spokoju. Aha, to już nie wypijesz ze mną herbatki, tak? Nie, już nie mam ochoty na herbatę. A z Wiolą to masz ochotę, tak? Znaczy na herbatę, tak? Nie wiedziałem, jak powiedzieć Eli o ciąży Mirelli. Zwłaszcza, że córka prosiła mnie o dyskrecję. No nie miałem pojęcia, co robić. Tymczasem znajomość Sylwii i Daniela rozwija się. Kobieta po raz kolejny spotkała się z młodym mężczyzną. Przepraszam, spotkanie mi się przeciągnęło. To dla ciebie. Ojej, piękne, dziękuję. Ależ z ciebie dżentelmen. A to co? Też coś dla mnie? Tak, to dla ciebie. Ojej, to ja. Narysowałeś mój portret. Oprócz poezji pasjonuję się także malarstwem. Ja wiem, że to Rembrandt nie jest, ale starałem się uchwycić podobieństwo. Nikt jeszcze czegoś takiego dla mnie nie zrobił, dziękuję. To tylko szkic. Wspaniały.
Powieszę go w salonie nad kominkiem. Będę zaszczycony. A zmieniając temat, obiecałam, że porozmawiam w sprawie pracy dla ciebie i mam pewną propozycję. Propozycje dla mnie. Sylwia, ja ci dziękuję, ale naprawdę nie powinnaś zawracać sobie głowy mną, moimi problemami niepotrzebnie. Właśnie, że potrzebnie. Mój brat jest dyrektorem jednego z oddziałów bankowych. Porozmawiałam z nim i powiedział, że możesz pracować u niego jako kasjer. O, Coś nie tak? nie, po prostu jestem zaskoczony. Dziękuję. Wiem, to nie jest praca twoich marzeń. Ty kochasz poezję, sztukę, jesteś stworzony do czegoś bardziej wzniosłego niż liczenie pieniędzy. Przepraszam, idiotka Zen. Nie. To zupełnie nie tak. To ja dziękuję ci za wszystko, za to, że jesteś taka dobra, że się troszczysz o mnie. Ach, jestem zresztą w takiej sytuacji, że nie powinienem wybrzydzać. Przepraszam, ten pomysł z kasjerem był naprawdę idiotyczny. Nie zdawałam sobie sprawy, no nie znamy się jeszcze dobrze. No to może poznamy się lepiej. Obawy narzeczonej Marka się spełniły. Jej chłopak w trakcie spowodowanego przez siebie wypadku doznał poważniejszych niż zazwyczaj obrażeń. No i po co chojraczysz? Bo mam już tego dość. To trzeba było bardziej uważać. A teraz masz za swoje. Mówiłam, że powinieneś skończyć z akcją dzwon. Powtarzasz się Marek, nie wkurzaj mnie. Obiecałeś, że to przemyślisz. i przemyślałem. Naprawdę? Naprawdę. Jeszcze jedna akcja i koniec. No nie myślałam, że mnie naprawdę posłuchasz. Finałowy przekręt stulecia. Zarobimy na nim mnóstwo kasy. Mam już cały plan. No to mów, co wymyśliłeś. Oddamy auto do warsztatu, tego na Słonecznej. Potem ja poprzecinam w nim przewody paliwowe i wywołam pożar. Zwariowałeś? Chcesz się spalić żywcem? Nie no, aż taki kamikadze to nie jestem. W samochodzie umieścimy ciało. Mam znajomego z Kostnicy. Co? No spoko, powiedział, że wszystko załatwi. Będzie to wyglądało tak, jakbym ja spłonął w samochodzie. Winni będą pracownicy warsztatu, a my zgarniemy wielkie pieniądze z ubezpieczenia na życie. Genialne, co? Nie, Marek, ja się na to nie zgadzam. Dagmara, ja to zrobię. Czy tego chcesz, czy nie? To twoje ostatnie słowo? Mhm. Dobrze. W takim razie wybieraj. Albo ten twój głupi pomysł, albo ja. Co, chcesz mi powiedzieć, że odejdziesz, jeśli nie zrezygnuję? Tak. Bo widocznie jakoś inaczej nie potrafię do ciebie trafić. Żadna baba nie będzie mnie szantażować. Droga wolna. Tak? W takim razie zabieram swoje rzeczy i radź sobie sam. I bardzo dobrze. Rysiu, ty jeszcze przed komputerem? Muszę maile przeczytać od klientów. Maile od klientów. Już to widzę. Ale w łóżku? To jest aż taki pilny? Jak masz swój biznes, to pracujesz na okrągło. Eluniu, no chyba nie muszę ci tego tłumaczyć. No nie musisz, ale ty w ogóle nie masz czasu, żeby ze mną porozmawiać. Bo pracuję na chleb w pocie czoła. Ja wiem, mój ty praculku, mój ty mysiu pysiu, mój. Eluniu, możesz się czymś zająć? A mogę zajrzeć? Nie. Dlaczego? Bo obowiązuje RODO. Słucham? No ustawa jest, no. Ty sobie chyba ze mnie żartujesz, tak? Nie, no, mówię poważnie. Zresztą idź spać, bo muszę popracować w spokoju, no. Oczywiście, że pójdę spać. Panie wiecznie zajęty. Panie RODO. Ela, no nie obrażaj się, no daj spokój, no. Dobranoc. Unikałem Eli, bo nie chciałem, żeby znów wróciła do rozmowy o Mirelli. Szczerze mówiąc, trudno mieć przed Elą tajemnicę. Dagmara jeszcze tego samego wieczora wyprowadziła się od Marka.
Dziewczyna poprosiła o nocleg swoją koleżankę Wiktorię. Dzięki, że mogłam u ciebie przenocować, bo chyba musiałabym na dworcu. Tylko nie wiem, co mam teraz zrobić. Dagmara, to już nie są żarty. Idź na policję. Ale wtedy on pójdzie siedzieć. Nie mogę. Ale cię wzięło, no. Jak sobie pomyślę, że ten jego szalony pomysł nie wypali, coś mu się stanie, to aż mi w dołku ściska. Słuchaj, mam pomysł. A jakbyś powiedziała zamiast policjantom, tym mechanikom z warsztatu? No ale po co? Przecież oni jako pierwsi pójdą na policję. I co powiedzą? Że ktoś coś tam planuje? Znając naszą policję, nawet się tym nie zainteresują. Jakby mieli trupa, no to tak. Wiktoria, przestań. Słuchaj, ale to nie jest wcale głupi pomysł. Powiesz im, co planuje twój chłopak, a oni zrobią wszystko, żeby go powstrzymać. No przecież oni też mają być w to umoczeni, prawda? No niby racja. Marek mówił, że ich pierwszych będą oskarżać. Zwłaszcza, że od nich będzie brał auto. No właśnie, a skoro tak, to zrobią wszystko, żeby ten plan nie wypalił. Wiesz co? To jest chyba nawet dobry pomysł. Ja bym powiedziała, że genialny. Następnego dnia Marek rozpoczął realizację swojego planu. Dzień dobry, panie Bronku. Dzień dobry. Dzień dobry. A co to, wypadek jakiś? Pan taki cały potrzaskany znowu? No widzi pan, jakiś pechowy ze mnie kierowca. Nie no, facet, jak to się mówi, nie dostosował prędkości do warunków jazdy. No, a ja jechałem przed nim. Ojej. O, kiepsko. O. Oddaliśmy panu samochód w superstanie. No rzeczywiście pech pana prześladuje. No, a przyjechał pan z łomem. No i dlatego do panu wracam, bo liczę, że znów się spiszecie na medal. Oczywiście, ale... No to super. To przede wszystkim byłby ten tył, ale przy okazji zrobilibyśmy cały przegląd. A jak pan chce go zostawić dodatkowo na przegląd, no to ja proponuję zniżkę. Co pan na to? No świetnie. Będę polecał wasz warsztat znajomym. Ja z gustami klientów nie dyskutuję. Chcą jeździć starymi gratami, niech jeżdżą. Przynajmniej mamy robotę. Cześć. Cześć. Dlaczego nie czekasz w środku? Jeszcze mi tu zmarzniesz. Ja bardzo cię przepraszam, ale nie mogę cię zaprosić dzisiaj na obiad. A dlaczego? Co się stało? Wstyd się przyznać, ale nie mam kasy. Ale przecież zacząłeś tą pracę w banku i z tego, co wiem, to nawet dostałeś zaliczkę. Tak, no, zgadza się i oczywiście dziękuję ci bardzo. Po prostu wszystko poszło na spłatę mieszkania, a i tak wylądowałem na bruku. No co ty mówisz? Zalegałem kilka miesięcy z czynszem. Wszystko oddałem, co do grosza. No ale właściciel i tak wymówił mi mieszkanie, bierze jakiś rozwód i lokal mu potrzebny. Biedaku. Do kiedy możesz tam mieszkać? No, mam 3 dni na wyprowadzkę. W takim razie przeprowadzasz się do mnie. Ale jak? Znaczy, dziękuję, po prostu nie spodziewałem się. Wiem. Za wcześnie na wspólne mieszkanie. Nie, to zupełnie nie o to chodzi. Wspaniale by było mieć cię na co dzień. Ale sztuka, a zwłaszcza sztuka, to jest zajęcie, które wymaga samotności. Artysta, widzisz, potrzebuje pewnego rodzaju swobody twórczej. Ja nie wiem, czy dosyć jasno się... Tak, rozumiem, nie tłumacz się. W takim razie mam inną propozycję. Tylko proszę, nie zrywaj ze mną. Jesteś wspaniała. Nie, spokojnie, już ci nikomu nie oddam. Po prostu wynajmę ci mieszkanie. Ty będziesz mógł sobie do woli pracować, tworzyć, malować, ile dusza zapragnie, a ja czasami będę cię odwiedzać. Co ty na to? Co ja na to? To jest fantastyczne, ale pod jednym warunkiem. Będziesz mnie odwiedzać codziennie, a najlepiej co noc. Dagmara postanowiła pojechać do warsztatu na Słoneczną i opowiedzieć mechanikom o planie swojego chłopaka. No dobrze, ale co my mamy z tym wspólnego? No jak to co? No musicie go powstrzymać. Ale jak i dlaczego? Bo chcę całą winę za ten wypadek zwalić na was. Ale w jaki sposób? Ma taki plan, żeby zakraść się do waszego warsztatu w nocy, uszkodzić
przewód paliwowy, co oczywiście doprowadzi do pożaru, a winnymi będziecie wy, bo przecież oddaliście mu auto po przeglądzie. No nieźle to sobie cwaniak wykombinował. Próbaniec. Dlatego musicie mi pomóc go powstrzymać, zanim dojdzie do jakiejś tragedii. Nie no, ja w takiej sytuacji dzwonię po prostu na policję i... Nie, błagam! On pójdzie do więzienia, ja tego nie przeżyję. Ale proszę pani, to jest poważna sprawa i my nie możemy tak tego zostawić. I nie zostawimy, Wojtuś. Ja panów proszę. Marek to miłość mojego życia. On nie może pójść siedzieć. Nie pójdzie. Inaczej to rozegramy. Rysiek ewidentnie miał jakiś plan. Wie pani może, kiedy on planuje zakraść się tutaj do nas, do warsztatu? Tak, jeszcze dzisiaj w nocy. To by się zgadzało, bo jutro rano miał odebrać samochód. W takim razie zrobimy tak. Urządzimy na niego zasadzkę i zdemaskujemy cały ten jego plan. Wojtuś, co ty na to? Nie wiem, ja uważam, że lepiej zadzwonić tam, gdzie powinniśmy zadzwonić. Nie, no po co ryzykować, Rysiek? No ale dzięki temu, Wojtuś, uratujemy człowieka. A nawet dwoje. Niech się pan zgodzi. Ja nie mam nikogo oprócz Marka. Jeżeli coś mu się stanie w tym wypadku albo pójdzie do więzienia, zostanę sama na tym świecie. Nie wiem, no czy co... Wojtek, zróbmy tak, no. No dobrze, no spróbujmy, może to wszystko się dobrze skończy. No, tak zrobimy. Dziękuję. O, Dziękuję bardzo. w porządku. Wieczorem Sylwia postanowiła kolejny raz odwiedzić salon Bella Ella. Klientka zwierza się fryzjerkom ze swojego związku z Danielem. Wyobraźcie sobie, że on nawet pisze dla mnie wiersze. Jaki romantyk. Do tej pory miałam pecha do facetów. Mój były mąż to jakaś tragiczna pomyłka. Zupełnie do siebie nie pasowaliśmy. Nie to, co z Danielem. On pokazał mi całkiem inny świat. Ostatnio zaczęłam się nawet zastanawiać, żeby drugi raz wyjść za mąż. Nie, niech pani tego nie robi. Ale dlaczego? Klaudia, co ty mówisz? Widziałam pana Daniela z inną kobietą. Ale Klaudia, no przecież to jeszcze o niczym, ale to zupełnie o niczym nie świadczy. Oczywiście. Widziałam, jak wysiadali z takiej super fury i całowali się. Nie wierzę. Na pewno coś ci się pomyliło. To na pewno nie był mój Daniel. Wiedziałam, że pani mi nie uwierzy. Proszę. Ależ za mnie idiotka. No ja mu dam. No ale niech pani uważa na paznokcie, jeszcze nie wyschły. Zapłacę przelewem. Właśnie, bo... No, nie wiedziałam, jak powiedzieć pani Sylwii o tym, że pan Daniel ją zdradza, ale musiałam. Ona była gotowa na ślub. Nie mogłam dopuścić do tego, żeby popełniła ten błąd. Sylwia postanowiła poważnie rozmówić się z Danielem. Po wyjściu z salonu Bella Ella pojawiła się w mieszkaniu mężczyzny. Czego pani sobie życzy? Czego ja sobie życzę? Żebyś mi zeszła z drogi, Lafiryndo. Tylko nie Lafiryndo. Ty oszuście! Okłamywałeś mnie. Rafał, możesz mi wyjaśnić, kim jest ta kobieta? To jakaś furiatka. Rafał? Przecież to jest Daniel. Desperatka. Kim ty właściwie jesteś? Mówię, że desperatka. Widzisz, przecież kiedyś z nią chodziłem krótko i skończyłem to, a ona się nie może z tym pogodzić. Co takiego? Co ty w ogóle opowiadasz? Słyszała pani? Raczej nie jest tu pani mile widziana. Na razie to ja daję Danielowi, to znaczy Rafałowi, kasę na to mieszkanie, więc mam prawo tu być. Nie, myli się pani. To mieszkanie wynajęłam ja. Zresztą może pani sprawdzić w administracji. I żądam, żeby je pani natychmiast opuściła. Kochanie. Daniel, czy ty możesz mi to wyjaśnić? Martusiu, ja już przez ten incydent nic dzisiaj nie napiszę. Ach, to tak. To ją też nabrałeś na te głodne kawałki o literaturze, poezji i sztuce. Słyszała pani? Won stąd. Jesteś totalnym zerem, wiesz? A te twoje wiersze to jakaś kompletna szmira. Szczerze mówiąc, w ogóle mi się nie podobały. A pani dobrze radzę. Proszę go sobie darować. On panią tylko wykorzystuje. Powiedziałam, wynoś się. O, Trafię do wyjścia. widzisz, kochanie, no wariatów nie brakuje. Chodź, trochę weny potrzebuję. Po zamknięciu warsztatu Wojtek i Ryszard urządzili zasadzkę na klienta, który chciał wrobić ich w pożar auta. Mechanikom towarzyszy Dagmara. Na tam coś w ogóle widzisz, czy nie, Rysiek?
No nie no. Cicho, bo go jeszcze spłoszymy. Tak, tu nas usłyszy, no błagam cię, Ryś. O Boże, Co? to Marek. Jest. Jednak przyszedł. Wojtek, to co robimy? No nie wiem, czekamy aż przetnie ten przewód, czy wchodzimy teraz? Niech panowie działają, proszę, ja chcę mieć to już za sobą. W sumie to wiesz, no szkoda trochę naszej roboty, no bo skoro już auto jest naprawione i odpisowane, to co, to mamy pozwolić mu popsuć na nowo? Dobra, to działamy. No, otwieraj, no dalej, dalej. Ej, zostaw to. Wiemy, co chcesz zrobić z samochodem. Co was to obchodzi? To moje auto. Ale nasz warsztat. Właśnie, a może nam pan wytłumaczy, co pan robi w naszym warsztacie, kiedy jest on już zamknięty? Dagmara, nie wierzę. Powiedziałaś im? Kochany, zrozum, musiałam. Nie miałam innego wyjścia. Zdradziłaś mnie. To nie tak. Chciałam ci tylko pomóc. Niech pan się cieszy, że nie dzwonię na policję, okej? A dzwoń sobie śmiało. Nie macie żadnych dowodów poza tym, co powiedziała wam tak... No. Marek, proszę. Nie mam na ciebie słów. Z nami koniec, rozumiesz? Nie chcę cię więcej widzieć. A kluczyki do samochodu to pan chce? Mam zapasowe, dziękuję. No ale fakturę za przegląd wypadałoby zapłacić. Zrobię przelew. A moja noga tu więcej nie postanie. Do widzenia. I bardzo dobrze. Marek, nie zostawiaj mnie, tak proszę cię. Pani Dagmaro, proszę nie płakać. On nie jest tego wart. Szkoda mi było tej dziewczyny. Ten facet na nią nie zasługiwał. Ona się o niego troszczyła, a ten palant przy nas po prostu ją porzucił. Miał szczęście, że nie wezwaliśmy policji, że włamał się na teren warsztatu. Zawdzięczał to pani Dagmarze. Od 2 dni Dagmara jest bardzo zdołowana. Wprawdzie udało jej się udaremnić plan Marka, ale straciła chłopaka. Nie przejmuj się. Tego kwiatu jest po światu. Jasne. Łatwo ci mówić, bo ty nie byłaś z facetem dłużej niż 3 miesiące. Ty musisz być taka złośliwa? Chcę ci pomóc. No i pomagasz. Przepraszam, teraz wszystko mnie wkurza. A, rozumiem. Czekaj. No, czy Sierek? O Boże. Tak, oczywiście. W którym? Wiem, gdzie to jest. Będę na pewno. Dzięki, że do mnie zadzwoniłeś. Dagmara, co się stało? Dzwonił kumpel Marka. Marek miał wypadek. Ale żyje, nic mu nie jest. Żyje, ale nic więcej nie wiem. Niech to szlak. Mówiłam, że ma z tym skończyć. Muszę natychmiast jechać do szpitala. Cześć. Po co przyszłaś? Martwiłam się o ciebie. Jarek do mnie zadzwonił. Debil. Przecież mówiłem mu, że zerwaliśmy. Dobrze zrobił. Jak się czujesz? Nie twój biznes. Marek, ja to zrobiłam dla twojego dobra. Po prostu nie chciałam, żeby stało ci się coś złego. I co? Miałam rację, teraz leżysz tutaj. Tobie nic do tego, rozumiesz? Myślałem, że jesteś lojalna. Że mnie nigdy nie zdradzisz. Wynoś się, rozumiesz? Ela jest wciąż bardzo zaniepokojona tajemniczym zachowaniem Ryszarda. Kobieta jest przekonana, że jej mąż coś ukrywa. Wiedziałam, że Rysiek coś kręci z Wiolką. Nigdy nie lubiłam tej fałszywej baby. Ten sprzęt Mirelki to już szmelc. Chyba musimy pomyśleć o nowym komputerze. Rysiu, czy możesz mi coś wyjaśnić? No tak, tylko szybko, bo się spieszę do warsztatu. Tak, do warsztatu. Już ja wiem, jaki to jest warsztat. A ciebie co znowu ugryzło z rana? Nie, nic, tylko wiesz, ciągle się śpieszymy. Praca, dom, praca, dom, praca, dom.
No, porozmawiamy, no ale nie teraz, no bo mi się śpieszy do roboty, no. To kiedy? Nie wiem, może jutro? O, dobrze, że nie za 2 tygodnie. Porozmawiamy dzisiaj, okej. Jak wrócimy wieczorem z pracy. Świetnie. A to się nawet dobrze składa, bo ja też chcę z tobą porozmawiać o czymś ważnym. No ale teraz spieszę się, na razie. No, pa. Porozmawiamy sobie. Cześć, Marek. Dagmara cię przysłała. Nie, Dagmara nie wie, że tu jestem. Posłuchaj. Jeśli chcesz mnie namawiać, żebym do niej wrócił, to możesz zapomnieć. Między nami wszystko skończone, na zawsze. Marek, muszę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Jeśli mnie wysłuchasz, to zmienisz zdanie. Nie sądzę. Jestem zajęty, nie widzisz, że czytam? Ty palancie. No jest w ciąży. Co? Co ty mówisz? Przecież wyraźnie powiedziałam. Dagmara próbowała ci powiedzieć, ale nie chciałeś słuchać. A teraz to może być za późno. Na co za późno? O czym ty mówisz? Przyszła dziś od ciebie cała zapłakana. Powiedziała, że nie chcesz jej znać i nie ma innego wyjścia. Musi usunąć dziecko. Niemożliwe. Ona nie może tego zrobić. Właśnie dlatego tutaj przyszłam. Gdzie ona jest? Jak wychodziłam, pakowała walizki. Chcę pojechać do kliniki w Czechach. Nigdzie nie pojedzie. Proszę pana, dokąd? Pan nie może. Nie pani sprawa. Boże, co za ludzie. Dagmara! Marek? Co ty tu robisz? Wiktoria mi o wszystkim powiedziała. Ty nie możesz tego zrobić. Mówiłeś, że nie chcesz mnie znać, że nigdy mi tego nie wybaczysz. Byłem palantem i nie wiedziałem, że będziemy mieli dziecko. Ty nie możesz go zabić. Nie pozwolę na to. A myślisz, że ja tego chcę? Ty nawet nie wiesz, co ja przeżyłam. Przepraszam cię za wszystko. Marek, Kocham cię, wiesz? Wybaczysz mi, że byłem takim idiotą? tak, ale musisz mi jedno obiecać. Koniec z akcją dzwon, okej? Obiecuję. Wiesz, jak się dowiedziałem, że jesteś w ciąży, to zrozumiałem, że nie mogę dłużej tak ryzykować. Przecież będę ojcem. Naprawdę rzucisz to? Zrobię to dla nas. Dla całej naszej trójki. Chodź. Samochód Wioli. Już ja im dam zabawy przy zgaszonym świetle. Panie Rysiu, już dłużej nie wytrzymam. Wiem, że mnie zdradzasz z tą dziwką Wiolą, Rysiek. Wszystkiego najlepszego, kochanie. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat. Niech się pan nie przejmuje, panie Rysiu. Przepraszam, ale no nie wiem. No i co? W następnym odcinku Ela i Jola są świadkami szokującego trójkąta. W takim razie będę za godzinę. Dziękuję, jesteś najmilszy. Jak kochanie? Udało się. W życie innych ludzi. Klient warsztatu namawia do przestępstwa. Panowie, no ja zapłacę, no. Panie Bronku, jesteśmy skończeni. Ryszard dostaje propozycję nie do odrzucenia. Na fakturę to możesz sobie wziąć córkę. Mirelle.